Czyli mamy coś takiego, co powiązaliśmy już w końcu te odpady z gospodarką o obiegu zamkniętym, ale gospodarka o obiegu zamkniętym dla mnie to nie jest gospodarka odpadami, tylko gospodarka zasobami. Czyli mówimy o tym, że po pierwsze racjonalnie gospodarujemy zasobami, czyli nie mamy nadmiaru tych opakowań, nie mamy nadmiaru rozbuchanego procesu produkcji, z których mamy dużo różnego rodzaju odpadów. Ekoprojektujemy to wszystko po to, żeby efektywnie uzyskać przyjazny jak najbardziej przyjazny dla środowiska produkt. Więc w związku z tym, jeżeli włączymy to myślenie gospodarki o obiegu zamkniętym zarówno w codziennym życiu, jak i w biznesach, w których będziecie pracować, no bo to albo pracujecie, czyli przekonacie tego szefa, albo sami jesteście szefami, czyli będziecie wdrażać te rozwiązania, no to tutaj mówimy, że w wielu krajach i wiele badań wskazuje, że to się po prostu opłaca, tak? Czyli że to nie jest tylko na zasadzie takiej, że będzie korzyść dla planety, a zapewne będzie, bo i tutaj no, na pewno trzeba tak popatrzeć, że wystarczalność zasobów jest ograniczona, ale również dla waszego biznesu, bo zaczniecie lepiej współpracować. Tutaj macie, że nie będziecie patrzeć na pojedyncze procesy, a na cały łańcuch dostaw. Nie będziecie patrzeć tylko na redukcję kosztów, ale na właśnie tworzenie wartości. Tak? Nie będziecie patrzeć na zyski, ale na właśnie podejście do swojej wartości. Tak? Nie macie akcjonariuszy, a macie interesariuszy. Pracujecie z tymi osobami. Więc w związku z tym GOS, temat absolutnie jako model biznesowy modny, ważny i już coraz lepiej wdrażany w wielu przedsiębiorcach i krajów. Po co? No po to właśnie, żeby polepszyć dobrostan waszego życia, dobrostan, czyli well-being innymi słowy, ale też ten dobrostan możemy poprawić poprzez coś takiego jak rozdzielenie zużycia zasobów od wpływu na środowisko. Tak? Czyli szukamy tych rozwiązań przyjaznych dla środowiska. I to rozdzielenie nazywa się, proszę Państwa, po angielsku decouplingiem, tak? Czyli decoupling pewnych rzeczy. Dlaczego to jest potrzebne? Dlatego, bo wszystko jedno, co zużywamy, to i tak z tym związany jest wpływ na środowisko. Nie mówimy, że macie nie konsumować. To nie o to chodzi, tylko macie konsumować w taki sposób, aby jak najmniejszy zostawiać po sobie wpływ na środowisko. Szukać takich rozwiązań. Tak? O modelach biznesowych chyba tutaj widzę, że już jest z nami pani doktor Agnieszka Sznyk, to pewnie wam więcej opowie. No dobrze. Co my możemy wam powiedzieć więcej? Możemy wam powiedzieć tak, że rzeczywiście, tak jak tu zostało powiedziane, projektów na temat GOS-u zaproponowaliśmy, zainicjowaliśmy i zrealizowaliśmy wiele. No i możecie gdzieś poszukać tych różnych rozwiązań. No i co wam się z gospodarką o obiegu zamkniętym, jak tam znowu sięgniecie po te wasze telefony czy różne inne rzeczy, to co wam w Polsce wyskakuje, jak wpiszecie GOS, gospodarka o obiegu zamkniętym? Co wam kto się tam pozycjonuje wysoko? Czy u was wszystkim tak samo, czy inaczej? Jakieś firmy? Kto z nas w ogóle słyszał o gospodarce o obiegu zamkniętym, takie pojęcie? Ja też trochę. No. Nie wszyscy, no dobrze. No więc ta gospodarka o obiegu zamkniętym, rzeczywiście duże firmy, coraz więcej firm wprowadza gospodarkę o obiegu zamkniętym. My
jako jednostki badawcze, oczywiście, tak jak powiedziałam, ja pracuję zarówno na Akademii Górniczo-Hutniczej, jestem prodziekanem do spraw współpracy, jak i w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. To właśnie przez to, że rozumiemy ten GOS poprzez zużycie zasobów, tak, czyli tych surowców wszystkich, które są, to dlatego od samego początku dla mnie, czy też dla badań, które prowadziłam, ta gospodarka o obiegu zamkniętym była taka ważna jako model biznesowy, tak? Jako model biznesowy, który potrafi nam przynieść oszczędności zasobowe, konsumujemy mniej, ale równocześnie przynieść nam oszczędności, przynieść nam korzyści biznesowe, tak? Czyli nie tylko i wyłącznie szukania rozwiązań dla minimalizacji zużycia zasobów. No i prowadząc kilka projektów różnych, a między innymi projekt OTO-GOS w 4 czy 5 działach gospodarczych czy sektorach gospodarczych szukaliśmy dotychczasowych rozwiązań. To są badania sprzed 2 lat, ale to są tak zwane dobre praktyki, tak? Czyli nazwaliśmy je ekorozwiązania na jutro. Tutaj branża czy budowlana, czy branża spożywcza, czy różnego rodzaju rzeczy. No i na przykład czy spotkaliście się z takimi talerzami z otręb, które sobie można, nie dość, że sobie można jedzenie położyć, to jeszcze sobie potem można zjeść, tak? Także różnego rodzaju rozwiązania można szukać, ale myślę, że no, dobre praktyki jakieś można znaleźć. Oczywiście niektóre to są wciąż w skali małej, tak? Czyli małej skali, bo wszyscy twierdzą, że rozwiązania, które są ekologiczne, są rozwiązaniami drogimi. No, to jest pytanie, czy tak jest dla konsumenta. Czy to jest tak, czy macie takie odczucie, że to, co jest przyjazne dla środowiska, to jest drogie? Myślę, że tak nas nauczono. Myślę, że tak nas nauczono. Myślę, że to jest też na zasadzie takiej, że jest to wciąż, niektóre rozwiązania są małą skalą, tak? Jeżeli są małą skalą, no to one są wypracowywane, no macie teorię skali w ekonomii, więc w związku z tym one są droższe, bo są bardziej pracochłonne, tak? Jeśli chodzi o jakie zachowanie zero waste, to jeśli chodzi o na przykład kupowanie droższych rzeczy, no to ponieważ mają lepszą jakość, no to rzeczywiście jest to droższe, no ale myślę, że zachowanie zero waste to jest, tak jak kolega mówił, nie kupowanie tych rzeczy, więc to też się poniekąd zwraca, że Ale jak już jesteśmy przy kupowaniu, to zadam Państwu takie pytanie. Kupujecie proszek do prania, tak? Kupujecie proszek do prania. Na co zwracacie uwagę, kupując proszek do prania? Co tam czytacie na tym opakowaniu? Cena. Jasne, to absolutnie. 99% może tak podpowiedzieć. A czy na tego proszku do prania stoją wam 2 worki 2-kilogramowe, tak? Jeden tam powiedzmy X, drugi Y. Co więcej, są po 15, po 30 zł, takie same. Na co zwrócicie uwagę? Super, ilość prania, właśnie. Czyli funkcjonalność danej rzeczy. Powiedzcie mi, dlaczego ten płyn do mycia naczyń, proszek do prania, one są w dużych butelkach, tak? W takich dużych butelkach. Mogłyby być bardziej skondensowane, tak? Mogłyby być? A kupilibyście, jakby był taki mały za 15 zł i taki duży za 15 zł, to który byście kupili? No ten większy, nie? Ale ten mały byłby skoncentrowany, tyle samo byście wyprali. Czy tyle samo byście zrobili? A teraz wyobraźcie sobie, jest ten większy i ten większy jest tak. Po pierwsze, ma większe opakowanie, więcej odpadów. Po drugie, jest cięższy, trzeba go było przewieźć, nie? Potem, czyli zużycie, ma wodę w sobie, więc znowu, że tak powiem, tą wodę potem później dolejecie. No ale tak jest, tak? Tak jest, proszę bardzo. właśnie często te nieekologiczne jakieś jedzenia i tak dalej, czy na przykład, czy właśnie produkty jakoś bardziej wydajne, przynajmniej tak nam się wydaje, albo tak są opakowywane jako bardziej wydajne, albo nieraz też tak jest, bo się dodaje po prostu gdzieś tych sztucznych, czy to barwników, czy to polepszaczy smaku i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie często gdzieś te takie rzeczywiście naturalne rzeczy są mniej atrakcyjne.
Nie jesteśmy uczeni tak. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak jest, a najtrudniej się zmienia z rzeczy zastane, tak? Czyli idziecie, teraz już się może zastanowicie, będzie grupa taka liderów, czy funkcja tego to jest taka sama, czy to jest tylko rozcieńczone, co jest. No po prostu ilość firm żyje z tego, żyją firmy transportowe, żyją firmy, które rozlewają ten koncentrat i tak dalej, nie? No to wam się tak wydaje, ale to jest zmiana. Tutaj najtrudniejsza jest, że tak powiem, wprowadzenie zmiany, rewolucji, tak? I jeżeli te rewolucje wchodzą na dużą skalę, no to rzeczywiście wtedy te rozwiązania ekologiczne są bardzo tanie. No to tak jak wam powiedziałam, jeżeli byście chcieli coś więcej na ten temat wiedzieć, to po pierwsze szukamy w różnych miejscach, ale to co wam wejdzie najszybciej po angielsku, jak będziecie szukać i takim promotorem, liderem po angielsku gospodarki o obiegu zamkniętym jest Fundacja Ellen MacArthur, która czy model Butterfly, czy inny, czyli zachowania technologiczne, biologiczne, różnego rodzaju zamknięcia obiegów. My wydaliśmy 3-4, chyba już w tym momencie 5. książkę na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Najpierw przeglądową, potem w modelach biznesowych, w różnych sektorach, w politykach, w spalaniu odpadów, bo czy może być spalanie odpadów nazwane gozowym? No, pytanie jest takie trudne, bardzo trudny dylemat, bo przecież tracimy wartość, tracimy materiał, który jest. No więc tam też tego typu dylematy żeśmy się spotkali. No i co widzimy w Krakowie? Tak, Małopolskę powiedzieliśmy, mamy dokumenty, możemy dokumenty sprawdzać, ale tak na co dzień z czym się spotkacie, to spotkacie się czy z tym, że MPO różnego rodzaju robi działania z odpadów wielkogabarytowych, no na przykład podpisując umowę z MPO jako Wydział Zarządzania AGH, mamy gdzieś tam powiesiliśmy budki dla ptaków z odpadów wielkogabarytowych robionych i rozdawanych przez MPO. Tak, mogą być takie rzeczy. Mamy różnego rodzaju niemarnowanie, przeciwdziałanie marnowaniu żywności. To temat, myślę, rzeka i myślę, że na oddzielne w ogóle seminarium można by tego typu rzeczy robić, zwłaszcza, że w planach gospodarki odpadami w tym roku ten temat też pojawił się dość mocno. No i Ciekawe, dlatego że nasi partnerzy z Włoch robią projekt na temat niemarnowania żywności, więc będziecie mieli dostęp do tych materiałów na temat tego, jak we Włoszech podeszli do tego tematu. prawda? I to jest. No my tutaj mamy też jedną z firm nagrodzonych w Małopolsce, która była przy tych konkursach gozowych, była firma Rebred, która twierdzi, że tam chyba 30% zużytego chleba, czy też tych różnych innych rzeczy może dodawać do świeżego chleba i robić chyba 15 produktów różnych z tego wszystkiego. Co mamy? Mamy lodówkę pełna dobra, tak, czyli sharing economy, no to tutaj o tym gozie to myślę, że będziecie mieć znacznie więcej jeszcze na ten temat powiedziane. Drugie życie, więc oglądajcie, po prostu myślcie, zastanówcie się, co możecie zrobić u was na uczelni, co możecie zrobić tutaj w fundacji więcej. Czy chcecie się wymieniać pewnymi rzeczami, tak? Coraz więcej tego typu działań różnego rodzaju jest. No ale to małymi krokami, w tym gozie też o to chodzi, żeby małymi krokami, a wiele osób zrobiło, tak? Wtedy absolutnie równie dobrze funkcjonuje. Nie potrzebujemy rewolucji, tak? Aż takiej. Co więcej mamy? No mamy, tak jak Państwu powiedziałam, różnego rodzaju ekoznaki. Fairtrade się też włącza bardzo mocno w to, żeby ta gospodarka o obiegu zamkniętym, ale w ogóle sama gospodarka o obiegu zamkniętym zawsze podkreślała to, że analizujemy wszystko w łańcuchu wartości, tak? Czyli od producenta, od wytwarzania, od rolnika do konsumenta i do firmy, która zagospodarowuje potem odpady, więc różnego rodzaju zastosowania, pokazywanie, minimalizacja transportu, tak? Optymalizacja transportu. To też jest coś, co jest tu, na tym bardzo zyskuje kolej, bo widzicie, że przyzwyczailiśmy się do tego, że wydawało nam się, że wszystko możemy przewieźć samochodami czy ciężarówkami.
No i co więcej, proszę Państwa? No i pytam się w takim razie, czy to i Wy jesteście ci, którzy deklarują, że ilość odpadów generowanych w ich gospodarstwach domowych nie uległa znaczącym zmianom? Czy raczej jesteście tacy, że powiecie, że ta ilość odpadów, która jest u Was, to jednak racjonalnie gospodarujecie tymi odpadami i żyjecie w duchu zero waste? No i teraz pytanie takie, kto już po tym wykładzie może powiedzieć, że jakieś rozwiązania gozowe ma w swoim domu, w swoich działaniach, w swojej pracy i czy na przykład w ciągu ostatnich 5 lat zauważyliście, że mniej wytwarzacie odpadów, czy jednak to jest tylko deklaratywne? No i co, proszę Państwa, uważacie? Mówiłam, że pewną uczelni funkcjonuje na warsztacie takie miejsce, w którym materiały, które się nie zużyły do końca, które zostały jakieś pozostałości drewna, z których były czegoś, można sobie stamtąd dać albo zabrać i też bardzo w tym. Czyli, proszę bardzo, mamy dobrą praktykę, dobre rozwiązanie, niezbyt trudną do powiedzenia. Szukam dalej. Nie na wydziale, ja akurat jestem właśnie z Armii humanistycznego. Są wszędzie kosze po prostu do recyklingu na przykład i przez to nie ma w salach w ogóle kosza. Jedyne jakie są to właśnie na korytarzach i one są rozdzielone na 4 kategorie. No, to już jest wymóg obligatoryjny, który jest ustawowy. No ale na przykład, czy wiecie, że Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski to już chyba 5 lat temu wprowadził zero plastik, tak? Czyli akcję po prostu bez plastiku. A na uczelniach to ja tak cały czas gdzieś tam mówię do rektora, mówię, no to może już tak bez plastiku, nie? Ale już ostatni, mam 1 minutę, to już wam opowiem dobry przykład z uczelni, no bo czujecie. Jest tak, że byliśmy na spotkaniu SGH, mamy taką grupę Społeczna Odpowiedzialność Uczelni, od lat funkcjonuje, świetne raporty, zresztą AGH ma swój raport Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jeden, drugi, który przygotowaliśmy, wiele informacji na ten temat, co tam działamy, no i jesteśmy na przyjęciu tak jak tutaj, no i tego jedzenia pan rektor zamówił tak dużo, że to jedzenie zostaje. No i pytam się, panie rektorze, a my tak w duchu tej społecznej odpowiedzialności uczelni i wszystkiego, to co pan teraz zrobi z tym jedzeniem? A pan rektor no mówi tak, no przede wszystkim to zaproszę tutaj wszystkich pozostałych, żeby mogli przyjść, ale po drugie, i słuchajcie, to naprawdę bardzo było ładne. Całe jedzenie jest w zamówieniach publicznych i ja w zamówieniu publicznym zapisałem, że jeżeli zostaje jedzenie w pojemnikach, tak jak jest, czyli nie zjemy po konferencji wszystkiego, to firma cateringowa ma obowiązek odwieźć to tam do domu pomocy takiej i takiej, tak? Czyli do konkretnego wskazanego miejsca. Da się, proste, naprawdę nie trzeba wiele. Dziękuję bardzo. 40 sekund.